Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Aśka i zapraszam Was dzisiaj na szaleństwo osiemnastkowe. Czy taka kartka na kanale powstawała? Jakoś nie umiem sobie przypomnieć, czy coś tworzyliśmy na osiemnastkę. Być może tak, ale musiało być to bardzo dawno, bo nie pamiętam. Ja sobie tutaj, słuchajcie, nie wpisałam, ale już tutaj poprawiam swój błąd, proszę, o. Mapkę, z której będziemy dzisiaj tworzyć, ponieważ jest to kolejny film z serii naszych wyzwań z mapką, przygotowała dla mnie Basia Różana. Basiu, bardzo Ci dziękuję z tego miejsca, że postawiłaś przede mną takie troszkę jednak wyzwanie. Dawno nie przypominam sobie, żebym robiła kartkę na osiemnastkę, więc tym bardziej, słuchajcie, z wielką radością się do tego zabiorę, ale jeszcze zanim to zrobimy i pokażę, co przygotowałam, to chcę serdecznie Wam podziękować za obecność, za to, że jesteście, wszystkim wspierającym za wspieranie mojego kanału. To jest bardzo miłe, bardzo mobilizujące. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteście i przy okazji też tradycyjnie zapraszam do linku afiliacyjnego, który znajdziecie pod filmem, do księgarni taniaksiążka.pl. W ten sposób też możecie jakimś małym procencikiem wesprzeć, słuchajcie, moje działania. Tutaj będzie mi bardzo miło. No i co? Zanim zaczniemy jeszcze naszą pracę i pokażę, co sobie tu przygotowałam, wszystko mam docięte, dlaczego zaraz Wam powiem. Pewnie widzicie, co tutaj się dzieje, więc będzie troszeczkę pracy, dlatego już sobie przygotowałam docięte elementy. To chciałam zaprosić Was jeszcze dzisiaj, ostatni dzień, ostatnia szansa na zapisy na ostatni w tym roku warsztat Zima skraperki. Słuchajcie, to jest czwarta część pół roku skraperki. Będziemy srebrzyć, będzie tutaj śnieżnie, zimowo, iskrząco, no i też myślę, że całkiem ciekawie, że praca z tym albumikiem sprawi Wam, teraz słuchajcie, jedną ręką, no to wiadomo, nie? Sprawi Wam radość. Myślę, że sporo ciekawych rozwiązań i całkiem miła atmosfera zachęci Was do wspólnego działania. To jest już ostatni dzień dzisiaj zapisów, sobota, więc zapraszam bardzo serdecznie, ponieważ jutro już zamykamy zapisy i zamawiamy towar. Pamiętajcie też wszystkie osoby, które mają poprzednie 3 pory roku, żeby zapisać to w komentarzu, ponieważ poleci do Was paczuszka z niezbędnikiem skraperki. Dobra, koniec, słuchajcie, prywaty, zaczynamy działanie. Tak jak już przypomniałam na początku i wspomniałam, Basieńka przygotowała dla mnie kartkę z mapki. Tak się złożyło, że fajnie się złożyło, że taki kształt, który tutaj mniej więcej jest, mam taką tekturkę z fabryki Weny, więc bardzo się ucieszyłam, no bo już tutaj problem mam rozwiązany, my sobie wyembosujemy i troszeczkę o tym embossingu powiem, ponieważ pod poprzednim filmem, gdzie robiłam dodatki embosowane do prac, pojawiły się też tam pytania o embossingu. Ja będę wracać do tego filmu, będę opowiadać. Jeszcze Was przepraszam za moją małą chrypeczkę, ale już powolutku wracam do normalności. Co użyjemy? Słuchajcie, przede wszystkim mam tu jeszcze słoiką. Jest to kolekcja nieistniejącej już firmy Scrap 8, Czar Wspomnień. Tak jakoś wpadła mi w ręce. Ja sobie już tutaj wszystko podocinałam. Mam wyciętych parę elementów, żeby tutaj nie przedłużać, więc na razie sobie to tu odkładam. Kaweczka, słuchajcie, zaparzona, pachnąca, czarna kawcia sobie tutaj już czeka, więc będzie się przyjemnie pracować. Mamy tu, słuchajcie, ja też sobie tego nie przegięłam chyba, tekturkę z fabryki Weny, czyli ta piękna rameczka właśnie z fabryki Weny. Ja mam wycięte elementy już z tej kolekcji właśnie, którą przed chwilką pokazywałam. Mam wyciętą osiemnastkę i taką gałązkę, słuchajcie, ta gałązka, i tak pomyślałam, że gdzieś tam między te elementy sobie wetkniemy i ona zrobi nam troszeczkę taką robotę. Jeszcze miałam tu gdzieś taki jeden, o właśnie, bo tam mi trochę tego zostało, no, lustrzanego papieru i wykorzystałam, więc to mamy. A dobra, jest zdjęta, to jest ta resztka. Papier lustrzany srebrny, nie będę Wam świecić, papier bazowy natłaczany biały, znajdziecie też w moim sklepiku. Bazę sobie docięłam. Dobrze, słuchajcie, już jestem, musiałam przerwać, bo rozdzwoniły się telefony. Jest po prostu kulminacja w jednym momencie telefoniczna. Skończyliśmy na tym, przepraszam, jakie rozmiary ma baza, 10,5 na 15 cm. Tak tutaj patrzyłam właśnie na tę mapkę Basi, nawet jest idealna jak nasza ramka. I tak właśnie wydumałam z tego, że no, nie jest to ani kwadrat, nie jest to DL-ka, więc jest to taka karteczka, wiecie, taka
A4 powiedzmy, że na pół, bo ja to zrobiłam na 15, żeby taka troszeczkę wyższa była i tak fajnie mi się to, może to tak będzie trochę widać, fajnie mi się to ze sobą, tak wiecie, zgrało, że tak to nazwę. Tak jak mówiłam, już powycinałam sobie te elementy, więc skoro mamy to, może ja to opiszę, bo ja wiem, że też często o to pytacie, więc mamy tutaj 15 cm, a tu mamy 10,5 cm i te nasze bazy, które, ale sobie, no i zobaczcie, złamałam sobie tekturkę. Zdarza się. Oczywiście pewnie innym nie, bo uważają, ale wiadomo, że szulikowa to jest taki, wiecie, raptus, ale to wszystko da się naprawić. Ona jest taka bardzo delikatna, bo jest taka, wiecie, rameczkowa, to ja ją sobie tu, spójrzcie, połączę fajnie. Ciach. I zostawię na boczku. I potem będziemy ją i tak tutaj za chwileczkę, jak to się mówi? No, tu kleju kapie, więc nawet sobie ją tutaj trochę od góry łapniemy. Będziemy ją embosowali, więc otwarty nowy klej i robimy teraz coraz mniejsze, znaczy coraz mniejsze. Jest obwódka, czyli jest rameczka, która jest na wierzchu kartki i ja zazwyczaj o 3 mm taką, wiecie, na obwodzie sobie minus 3 mm, bo to będzie minus, a nie strzałki, minus 3 mm, no i ona jest, wiecie, tutaj pięknie robi nam robotę, czyli taką obwódkę. Nie wiem, czy ja tutaj coś nie mam. W ogóle, słuchajcie, zepsułam sobie teoretycznie trochę ja, trochę mój mąż, bo jak naprawiał, to zepsuł ten mój trymer z... Jeszcze sobie tutaj tak mini zwężę z dale, ten mały. No, ubolewam nad tym okrutnie i ostatnio na live ze wspierającymi ja po prostu go jeszcze dobiłam, więc... Ale to już była moja wina zupełnie, całkiem. Okej. Dobra. Jakoś tak to tu było bardzo mocno. Widziałam ten przeskok, że z tej prawej strony nie ma. Teraz będzie mi to lepiej pasowało. Dalej jest lustrzany papier. On jest mniejszy o centymetr w ogóle, czyli jak tu mam, powiedzmy sobie, nie wiem, przypuszczalnie 10,5, to tu mam 9,5, więc po 5 mm z każdej strony jakby. No i część tutaj ta, która będzie na wierzchu. Jeszcze się zastanawiam, czy ona wystarczy. Ja nie robię takiego bardzo dużego przeskoku, jeżeli chodzi o tą rameczkę, ponieważ jak sobie tutaj przeradełkuję jeszcze, tak jak widzicie, tutaj są, to można zrobić radełkiem, można maszyną do szycia, można ręcznie sobie to cienkopisem, jeżeli ktoś nie ma, więc to jest już wolność i swoboda. To ja co zrobię? Podniosą mi się troszeczkę te brzegi, więc no wiadomo, mamy tutaj powycinane te elementy, to wszystko jest. I teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o dodatkowe rzeczy. Mamy tę rameczkę, mamy też puder Wow Clear, czyli ten super fine, drobniutki, bezbarwny, on robi na przezroczysto, fajnie wzmacnia tekturki i tak dalej, i tak dalej. No tu się źle stało, że ona mi się złamała, ale tam też w tym miejscu przyjdą dekoracje mniej więcej, więc myślę, że tam nic złego się nie stanie. Korzystam z kleju introligatorskiego mojej produkcji i bardzo często o to pytacie, więc on jest dostępny w sklepiku cały czas praktycznie. Tutaj przygotowałam sobie kropelki z Nuvo. To jest Palgold. Rzadko po nie sięgam, ale tak pomyślałam, bo tutaj ładnie mi kolorystycznie do bazy pasuje, że a nuż coś się tutaj przyda. Mamy gąbeczkę. Gąbeczka albo taki, wiecie, puder w pędzelku. To jest do odtłuszczenia powierzchni, po to, żeby lepiej się klej do embossingu łapał na tekturki, czy na różne inne przedmioty, które chcemy wyembosować, jeżeli tak mogę nazwać. No i mamy klej. Klej na poduszeczce. Jest to klej Versamark, z którego korzystam od lat. Nie ma lepszego dla mnie. Nikt mnie nie przekona, póki co dla mnie najlepszy. I ten klej, słuchajcie, jeszcze jest też z Distressa, z Rangera, ale on jest w takiej poduszeczce. I to jest klej, który pachnie cudownie, świątecznie, cynamonowo. Mogłabym, słuchajcie, mieć go pod nosem, cały czas go wąchać. Jak to brzmi, to tak troszkę źle, ale uwierzcie mi, że pachnie przepięknie. I on tutaj, słuchajcie, służy do właśnie tapowania
takich drobnych elementów, właśnie jak tekturek. Zobaczymy. Ja zdecydowanie wolę tego Versamark, tak wiecie, ale przy takich drobniutkich tekturkach on może nam czasem je uszkodzić, lekko podłamać i tak dalej, więc tak jest bezpieczniej. No i to jest tutaj jeszcze do oklejenia tego naszego tyłu. Może ja sobie, słuchajcie, okleję te moje bazy. Długo zastanawiałam się nad wyborem. Troszkę mi tu nie pasuje, że tak dużo tych druków jest. Niekoniecznie to mi się podoba, bo nie było w tych papierach, wiecie, takiego elementu, gdzie mogłabym się oprzeć na jakiejś bazie. No i jedyny ten właśnie taki kwiateczkowy tam, a potem już wszystko było takie ciężkie właśnie w takie wzory, znaczy ciężkie, wiecie, w takie wzory dosyć bardziej takie zmasowane, nie wiem, skumulowane, zmasowane. Słuchajcie, jak tu tylko o masażach myślę, już jestem zmęczona remontem całym, ogólnie wszystkim, jak to przy remoncie, ciągłe jakieś spiny, wiecie, no remont wcale nie poprawia statusu związku, ale o tym wiemy. No, dobrze. I jedziemy sobie, mam otwartą świeżą butelkę, więc on jest taki troszkę, on za chwileczkę się ustatkuje potem już przy dłuższym użytkowaniu, ale na początku jest taki trochę lżejszy. Takie włosy były, że jest troszkę zbyt gęsty, więc troszkę zmieniliśmy tę recepturę. Zobaczymy, jak Wam podejdzie. Receptura zmieni, o widzicie, tu jest sam druk, no tak nie bardzo dla mnie to przemawia, ale ups, ale wyszłam z tego, słuchajcie, całkiem dzielnie. On tylko na początku jest taki właśnie, trzeba go dobrze wymieszać, jak się zaczyna używać, a potem już sobie tam on się statkuje. Jest po prostu pełna butelka nabita i on takie fikusie, mikusie mi tu robi. Ok. Pamiętamy, że może trochę przesunę, że zawsze można zrobić tutaj jakąś kieszonkę albo włożyć kopertkę. Skoro to jest na 18, to jakieś pieniążki mogą być, albo taką opaskę sobie tutaj założyć. Jeżeli oczywiście planujecie dać w prezencie pieniążki. Ale myślę, że na tą 18 to chyba taki najbardziej trafiony prezent. A już sobie solenizant czy solenizantka. Tu chyba raczej solenizantka, bo taka bardziej dziewczęca ta praca będzie, taka kobieca, bym rzekła. O. Dobra. Dociskamy. Dobrze. No i tutaj zdecydowanie też tego kleju trzeba używać troszeczkę mniej niż zwykle, no bo on jest bardziej taki nabuzowany tym. Lżejszy. Ja sobie to przycisnę troszkę, czyli jakby lekko obciążę przez ten czas, zanim będę sobie radełkować. Kto lubi z radełkiem, kto nie przepada, można wykrojnikiem, można ręcznie, można maszyną. Staram się robić to dosyć blisko krawędzi i docisnąć dosyć mocno. Wtedy podnoszą mi się te boczki w górę i to taki fajny daje efekt takich przeszyć, bo ładne dziureczki się robią, bo jak mocno naciskam, to się mocniej wbija, a dzięki temu podnoszą się te krawędzie do góry, co daje jeszcze dodatkowo taki efekt nam do tej naszej pracy. No i staram się też teraz nałożyć ten klej, ale nie nakładać go tak mocno na te całkiem krawędzie, bo wtedy klej mi troszeczkę może wyciec i po prostu sklapną mi te brzegi, a jak ja sobie nakładam ten klej tu właśnie w tę przestrzeń tylko, to on sobie tam poradzi. Słuchajcie, tu już ta część pracowni już jest tutaj ogarnięta, mam ładnie półeczkę, wreszcie to, nad czym myślałam już od dawna, bo sobie dokupiłam w Ikei taki wkład do Kallaxa i tam jest raz, dwa, trzy, cztery, no w tym momencie 5 takich jakby półeczek, to dobrze liczę, raz, dwa, trzy, cztery, no 5 wychodzi tych półeczek i mam te moje narzędzia tam powkładane wszystkie, bo tak wiecznie gdzieś mi tutaj, to wiecie, w tych półkach. Dobrze, mamy to tu ładnie dopracowane. Jak to wyschnie, bo nie chcę jeszcze teraz nic z tym robić, to można lekko podłożyć coś pod ten nasz, tutaj wiecie, pod ten brzeg.
i sobie go tak lekko unieść do góry. Na razie tego nie robię, bo jeszcze to jest mokre od kleju, no i odkleja mi się cała powierzchnia, tu nie o to chodzi. Na razie sobie zostawiam, sięgam po taśmę i podkleimy sobie. Tym razem korzystam, słuchajcie, z taśmy jeszcze z Actiona, ale z tej starej serii. Ja tutaj głosy słyszałam, że te nowe nie do końca są takie fajne, jak były te stare. Powiem Wam, że byłam już kilka razy w Actionie, no i zawsze zapomnę kupić ich. Ja kiedyś dodawałam te taśmy jako gratisy do warsztatów i miałam zamówioną całą skrzynkę tych taśm, czy nawet, przepraszam, 4 czy 5 tych skrzynek, bo to tam ileś ich jest w jednej, więc... No i też przy okazji po prostu jak kupowałam, to wziąłam sobie troszeczkę więcej, jeszcze mi tych taśm zostało, więc jeszcze jakby nie miałam przyjemności, czy wątpliwej przyjemności korzystać z tych nowych, ale myślę, że jak pojadę teraz kiedyś, to już muszę w końcu kupić i zobaczyć, jak one faktycznie się sprawują. Więc tu jadę sobie na tasiemce. Ona ma jakieś, myślę, że ze 2 mm, ale to mi tutaj w zupełności wystarczy. Nie potrzebuję tu więcej. Troszeczkę sobie pomożemy szpikulcem. Słuchajcie, on jest chyba najlepszy. W ogóle mi się nie niszczy. Okej. W ogóle te błonki takie są jakieś... cieniutkie. A właśnie ostatnio, słuchajcie, co ja robiłam? Ach, okej. Tutaj przyszła klientka i słuchajcie, wybrała karteczkę, którą robiłam już jakiś czas temu na emeryturę. I miałam napisy podklejone na taśmach takich, wiecie, kosteczkach 3D, markowych. No i co? Słuchajcie, wszystko sparciało. Musiałam podklejać, bo napis po prostu odpadł cały. Wiecie, tak się przyklejony był tylko gdzie był pod kompozycją, a potem odpadł. Tak więc kolejny miałam przykład. Mogłam Wam to nagrać, pokazać na to, że taśmy jakiekolwiek by nie były, jakkolwiek by nie były chwalone, jakiekolwiek by nie były markowe, z czasem po prostu ten klej sparcieje. Nie ma nic mocniejszego i pewniejszego od po prostu kleju introligatorskiego i uwierzcie, ja to robię bardzo delikatnie. Nie chcę sobie tego jakoś bardzo mocno zgnieść, żeby to było nieestetyczne, tylko leciutko unieść, czyli podkreślić, że to jest taka, widzicie, troszeczkę w górę. Bardzo ładnie, estetycznie to wygląda. Mamy taką delikatną, srebrną rameczkę. Ja wiedziałam, że ta ramka będzie, dlatego też sobie wycięłam te cyferki w takim kolorku, żeby to ładnie ze sobą pasowało. Więc bazę mamy gotową. Czas przejść, słuchajcie, do wyembosowania tutaj tego naszego tej nieszczęsnej rameczki, którą trochę popsułam. Ja się posłużę, może właśnie mi się to fajnie sprawdzi, tą tekturką. Kładziemy sobie. Ja nie będę już tu tym pędzelkiem smyrała, bo ten pędzelek to on może mi to jeszcze uszkodzić. Odtłuścimy sobie to trochę, czyli wiecie, niby nie było takie popalcowane. Delikatnie staram się tak bardziej paznokciami, ale dosyć fajnie złapało, muszę przyznać, bo okej. No i słuchajcie, ja myślę, że skuszę się na tego Distressa. I jedziemy, tapujemy, czyli jak pachnie, matko kochana, słuchajcie, ja chyba będę na scrapmasie sobie to kładła pod nosem i no pachnie obłędnie, obłędnie. Distress Embossing Dabber, czyli taki, wiecie, tapujemy sobie fajnie gąbeczką i nakładamy ten klej, który jest tutaj, ja też mam w opcji tej Versamark. Nie wiem, czy Versamark ma w ogóle takie też, przydałoby się. Ma, po tym kleju trochę zrobiłam, ma takie pisaki, żeby sobie ewentualnie poprawić jakieś niedoskonałości, ale czy ma, nie wiem, czy ja to potem zegnę. Słuchajcie, może posłużę się mapką Basi. I ciach, szybciutko. Musimy teraz szybciutko to, słuchajcie, zaraz sobie posypać. No i właśnie były pytania o embossing. Słuchajcie, przede wszystkim bardzo dobry klej, oczyszczona powierzchnia. Tam było pytanie, które wyłowiłam o tym, że pęka to, czy się pruszy, już teraz nie pamiętam. A, robią się pory. Akurat na pory ja mam też swój sposób. Czy to zależy od pudru? No, nie jestem tak na 100% pewna. Czekajcie, ja sobie to przyłapię. Na dole będzie kompozycja, więc mogę tutaj
I ja sobie postępuję tak. Teraz sobie to rozgrzeję. To, co jest też ważne, jeżeli chodzi o embosowanie elementów, to to, że ja nakładam 2, czasem 3 warstwy, bo dzięki temu robi się ładna, gładka, jednolita powierzchnia. Czyli ten nasz element staje się pięknie jednolity. Uwaga, nie dmuchnąć sobie w element. No to jest taka jedna rada, którą ja bym polecała. Jeżeli chcę uzyskać, no wiem, że jak robi się napisy, to bywa to trudne, bo napisów no nie zrobimy tak całkiem dokładnie, żeby wiecie, drugi raz znowu w to samo miejsce, może inaczej, jak rozgrzeję sobie ten puder, tak jak będę robić to tutaj, to oczywiście jestem w stanie po raz drugi sobie to tak wynurzać w tym moim pudrze, ale już nie mam tej pewności, że w tym miejscu, w którym jakby wiecie, ten puder złapie mi się w tym miejscu oczywiście, gdzie jest już rozgrzany, ale może też ubrudzić dookoła to tło, więc takie kilkukrotne chyba żebym oczyściła znowu powierzchnię, żebym miała tą platformę stemplującą i znowu w to samo miejsce dokładnie przyłożyła sobie ten mój element, który robię. To tak, i nałożyła tusz na nowo, to wtedy jest szansa powodzenia. Czyli można by spróbować po prostu ze 2-3 razy. Przy napisach bywa trudniej, przy takich elementach to jest łatwe, bo ja sobie tak, zobaczcie, znowu go wytyrtkam. Mogłabym nałożyć oczywiście kolor dzwoni, tak nie lubię, ale już nie przerywam. Mam nadzieję, że mi telefon. Nie, dobra. Mogłabym, już zapomniałam, co mówiłam, ale to kilkukrotne wyembosowanie danego elementu powoduje, że po prostu on robi się taki śliczny, jednolity. Ja tak, wiecie, nie mówię, że ja po na przykład jednym razie takim wykonania w ten sposób tekturki już mam ją taką super gładką i fajną. Myślę, że nie wiem, czy jest się w stanie uzyskać taki idealny efekt po jednym razie. No dla mnie najważniejszy jest bardzo dobry klej. No i jest to na pewno niezaprzeczalnie Versamark dla mnie. Klej numer 1, jeżeli chodzi o embosowanie. Na pewno, jeżeli chodzi o to, żeby były ładne odbitki napisów czy jakichś tam drobniejszych elementów, no to przede wszystkim musimy postawić na te wszystkie pudry. No, ona jest taka chybotliwa, super fine, czyli te takie bardzo, bardzo drobniutkie. One są takie mocno delikatne, bardzo mocno zmielone, tak na maksa, że nie są takie, to zawsze, oj, zobaczcie, ona mi się tu trochę, no w tym miejscu, gdzie już ją przełamałam, ale zaraz będzie na kartce, więc nie są takie gruboskórne, bym rzekła. One są bardzo miałkie, bardzo delikatne i dzięki temu pięknie przylegają do tego kleju, tak? Bo jak mamy taki grubszą granulację, no to wiemy, że to potem w jednym miejscu troszkę bardziej złapie, w drugim troszkę mniej, więc no, o. Nie wiem, tu w kamerze raczej nie będzie tego widać, ale pięknie on jest taki jednolito oblepiony tym naszym. I tutaj tak zachowawczo. Tutaj, wiecie, ktoś zapyta, czemu tu się tak nie przyłożyłam, bo to będzie zasłonięte kwiatami, więc jakoś tak tu nie mam nie mam tu takiej presji, a poza tym on mi się już tu łamie, więc nie chcę już nim tu bardziej, wiecie, dyrdać we wszystkie strony, bo za chwilę całkiem polegnie. Także dla mnie przede wszystkim najważniejsze, bardzo dobry klej, dobre odtłuszczenie powierzchni, czyli spowodowanie, że nie będzie tłusta, nic nie będzie na niej, wiecie, dodatkowego. Dobra, ja już to zostawię, nie będę już męczyć. No i to, co najważniejsze, drobny puder. Przy tych takich bardziej grubych pudrach, no to wiadomo, że to tak te pory, to wszystko wychodzi, bo on tak dobrze się nam nie łapie, ale też myślę, że przy kilkukrotnym nałożeniu go można taki fajny efekt uzyskać. Mimo że on jest grubszy, to no, ja uważam, że kilkukrotne nałożenie spowoduje tą lepszą jakość. Ja przede wszystkim używam pudrów Wow, ewentualnie Agaterii. To są takie dwie marki, które u mnie najczęściej znajdziecie. Zgubiłam sobie gdzieś biały, albo moje dziecko jak pracowało w wakacje i robiło mi porządki, gdzieś włożyło, więc muszę sprawdzić. W każdym bądź razie
pudry Wow, no i ten Versamark. To jest dla mnie no duet idealny i z nim no nigdy nie zdarzyło mi się, chyba że nie pamiętam, żeby coś jakoś tak wybitnie mi się zepsuło i było takie totalnie już nie do odratowania. W związku z tym, że ta rameczka troszeczkę mi się tak, wiecie, sponiewierała, ja sobie może wezmę woreczek, bo tu mi się przyda woreczek, też mam z fabryki i sobie już od razu ją nałożymy. Ja, słuchajcie, wiele razy potem mam komentarze, że można na rękę przyłożyć. Ja osobiście odradzam. Wiecie, to jest no chemia jednak mimo wszystko i no, wiadomo, no, palcem czasem też tam poprawimy, czy coś, nic się nie dzieje, ale wiecie, przy długotrwałym, ciągłym nakładaniu na tą dłoń ja nabawiłam się takiej ostrej reakcji alergicznej. Miałam problem z taką właśnie skórą zniszczoną bardzo właśnie przez klej, więc ja bym odradzała. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony i jakby nie ma problemu, to też nie zmuszam nikogo, ale ja uważam, że to nie jest dobry pomysł, żeby po prostu nakładać na dłoń. Ja sobie teraz patrzę, z której tu mamy ładnie wyembosowaną. To jest ta góra, więc ona idzie tutaj. Czyli wyśrodkowuję sobie teraz tą tekturkę ładnie. Cieszę się bardzo, że znalazłam taką tekturkę, ale wiecie, jak zobaczyłam tę mapkę od Basi, znaczy widziałam ją już jakiś czas temu, ale teraz jak zabrałam się już do ogarniania, czyli do myślenia nad tym, co będziemy robić, to zapomniałam, że ale będę pachnieć cynamonem. Pięknie, świątecznie. No i mamy ją taką gładziutką, słuchajcie, fajną, jednolitą powierzchnię, która nie jest porowata, jest bardzo delikatna, fajnie wygląda. Jedyne, co bym sobie zrobiła, może tutaj pędzelek, i w tych miejscach, żeby ewentualnie gdzieś jeszcze ten proszek mi tu nie pyrtał. Dobra, mamy to. I możemy zabrać się, słuchajcie, za dekorowanie. Bierzemy te elementy powycinane. I to, co przede wszystkim, to ja sobie tutaj podkleję w sumie ja mam tutaj te taśmy takie cieniutkie, to może bez tych taśm. Zastanawiałam się, czy to zrobić na 1, czy na 2, ale uznałam, że fajnie będzie zrobić to na 3, żeby ta 18 tak bardzo mocno się tu wybijała. A w związku z tym, że ja mam takie fajne, te cienkie taśmy, bo one są, wiecie, to są takie cieniutkie. No tak, jedną wyjęłam, 5 spadło. Ale oczywiście musiało się poturlać przez całą pracownię. Bo mamy porządek, więc mają gdzie lecieć. 1 będzie bezproblemowa, bo jest prosto. Ciach. Trochę sobie obniżymy. Ja będę, słuchajcie, w przyszłym roku 18 mojemu dziecku pierworodnemu robić, więc i ciach. Moglibyśmy jeszcze sobie tutaj w te takie krawędzie. Myślę, że to całkiem może się tam fajnie sprawdzić. Ja sobie tu wykorzystam ten, i widzicie, jak sobie podkleiłam klejem, to warto takie małe dziubeczki porobić, bo to będzie lepiej się trzymać. Słuchajcie, ja dzisiaj jestem jakaś taka. Ostatnio często mi się to zdarza. Jakby zakochana, czy co? Dobra. Czekajcie tutaj. Ok, mam. I powiem Wam, że nie jest to jakieś bardzo skomplikowane. Jeżeli nie macie takich wykrojników, możecie wykorzystać tekturki, wyembosować na jakiś kolor też, jeżeli ktoś ma ochotę, więc tu nic nie stoi na przeszkodzie. Ja na razie sobie ją zostawiam, żeby najpierw przyłożyć dekorację. To są dwustronne elementy, więc super, bo będą się tutaj nam fajnie układały i będzie można ładnie sobie je tu, wiecie, dopasować. Mogę wyjść poza ramę tej pierwszej bazy, jakby tego mojego panelu, bo będzie to wystawało troszeczkę na boki. A to, no to też jest taka ładna. A może ta? Czekajcie. No nie wycinałam wszystkich, bo wiadomo, że tu wszystkich nie użyjemy, więc
Trochę się zrobiło tłoczno, nie? No te na pewno tu, bo one ładniej mi zrobią taki... Jezu, nie lubię, ktoś czaska drzwiami, słuchajcie. Mam uczulenie na czaskanie drzwiami. Tutaj to, ale jedna tu, o właśnie, była taka zamknięta, ona pójdzie jeszcze na górze i powsuwamy sobie pod to listki, więc to będzie dobra droga. Zastanawiam się jeszcze, czy gdzieś tu u góry nie byłoby ładnie, ale to już musiałabym je rozciąć. Dobra, ta idzie na bazę. Tu muszę sobie troszeczkę tego kleju tak ciut więcej, bo wiecie, tu mamy ten embossing. No, widzicie, i to jest ten spód, który tak mocno nie embosowałam. I on jest już tutaj taki niewidoczny. Bo będzie zasłonięty. To jest tutaj pęknięta nasza rameczka. Słuchajcie, nawet jak coś pęknie czasem, no zdarza się przecież, to jest normalne. No, próbować ratować, nie denerwować się. Spróbujemy tu jeszcze gdzieś takie pączki wetknąć. Słuchajcie, tu może na dno bardziej. Ok, dobra, zrobię sobie to na podstawę, czyli nie będę tego kładła na tekturkę, tylko jakby pod nią. Jeszcze tam się to da jakoś wsunąć. O. I jeszcze tu jest jedna, tak. Jeszcze tu jest jedna. Że... No i to tak bardzo ładnie nam się to zeszło. Tu zrobimy to i zrobimy sobie to już na dystansie. Niech tu już jest wyżej. Nie będę brać tych cienkich. Zrobię na tym, co mam. Mamy jedną warstwę. Zastanawiam się, czy tu zostawić tą jedną, czy zrobić... Nie, dobra, jedna wystarczy. Tu mamy taki 2 mm dystansik, więc myślę, że on tutaj całkiem fajnie się sprawdzi. Nie daję od krawędzi do krawędzi tego tej taśmy, żeby tam jeszcze wsunąć sobie potem listeczki. Tutaj ładnie teraz sobie zasłonimy ten spód. No i całkiem fajnie zaczęła nam ta kompozycja tutaj nabierać uroku. Możemy sobie, może inaczej zrobimy tak, przyłożymy, żeby było, ja mam problem, słuchajcie, z wyśrodkowaniem zawsze, więc nic się w tej kwestii nie zmieniło. Czekajcie, muszę zdjąć błonkę ładnie. I myślę, tak jak, nie wiem, czy skończyłam w ogóle ten wątek, ale akurat ta karteczka należy do takich dosyć prostych projektów, w znaczeniu takim, wiecie, nie mamy tu kompozycji takiej kwiatowej, bardzo przestrzennej. Mamy na płasko, rzekłabym, w sensie takim, mamy tylko elementy do wycinania, ale tak wywnioskowałam z tej Basinej kartki, że to jest taka, chociaż można by kwiaty w sumie dać też, ale wiecie, tutaj mi się to fajnie, bardzo fajnie zgrało. Dawno nie robiłam i to jest taka kartka, którą spokojnie myślę, że mimo swojej przestrzenności jesteśmy w stanie pięknie w kopercie przemycić. I o, semka. Troszkę ta tekturka teraz, chociaż nie, no, chciałam powiedzieć, że to takie srebrne, to beżowe, ale jest ok. Dobra. No i co teraz? Teraz jeszcze bym tu jakąś przestrzenność zrobiła, bo bym się chyba pochorowała. To jest ta ostatnia nasza. Ciach. Pamiętajcie, podklejajcie sobie wszystko taśmami. No ja byłam po prostu w szoku, jak wiecie, wyjęłam tę kartkę i ten napis po prostu spłynął mi. Tam, gdzie było poklejone klejem, czy tam, wiecie, klejem na gorąco, no to było w porządku, a tam, gdzie było ewidentnie tylko po prostu taśma złapana, wszystko się posypało. Dobra. Teraz czas na listeczki. Oczywiście sobie je troszeczkę podkręcamy, czyli tak leciutko robimy taką przestrzenność i będziemy je sobie teraz wsuwać tutaj w te przestrzenie, dlatego mówiłam, żeby nie nakładać tego kleju. O, widzicie, trochę się te różyczki jeszcze podnoszą, bo tam jest ten to, co mówiłam. A co mówiłam? No mówiłam, że to jest co? Embossing. Więc ta powierzchnia jest taka szklista, gładka i ten embossing
embossing tak troszeczkę nam też zastępuje glossy akcent dla takich, wiecie, troszkę niecierpliwców jak ja, dla osób, które po prostu potrzebują szybko coś ładnie, efektownie wyszklić, to właśnie takie embossowane elementy jak najbardziej się sprawdzą, no bo jak wiecie, jeżeli chodzi o glossy, no to trzeba uzbroić się w cierpliwość. Glossy musi nam wyschnąć, potrzebuje troszeczkę więcej czasu na to. Ten efekt jest nieco inny. Ja nie mówię, że on jest taki, wiecie, identyczny, taki sam, ale daje ten sam, jakby ten zamysł tego efektu końcowego jest ten sam, czyli nadanie takiej troszkę szklistości. I teraz nie wiem, czy tu, czy bardziej u dołu. No, to są takie tematy. A może po prostu tylko jeden listek. Niekoniecznie mogłam to obcinać i dać takie o. Dobra. Tak byśmy to tu mieli. Czy tutaj jeszcze pączuszek? Się nie dowiemy, dopóki nie włożymy sobie go. Ja bym go tu dała, ale podniosłabym sobie go troszeczkę na 3D. I to nawet na podwójnym może być. A co? Teraz trochę tu dałam dużą kroplę kleju, więc będzie trudno zdjąć błonkę, bo będzie mi się podnosić to całe. Słuchajcie, ja czasem jak tak obrabiam potem film, to sobie myślę, Chryste, jakie tu są karkołomne zadania. No zobaczcie, żeby teraz błonkę ściągnąć, to ja się będę musiała namęczyć, jak przy operacji. Narzędzia. Mogłam to skleić, jak jeszcze to zanim przykleiłam. Ale słuchajcie, wszystko się da. Dobra. Aha, to chciałam dobrze, a wyszło jak zwykle. Chciałam pokleić tego kleju, który mi tam wystaje. Już nie kombinuję, słuchajcie, już. Ale pewnie będziecie mieć ubaw ze mnie. Dobra. Tego tu nie widać, byle to będzie złapane. I teraz znowu jeszcze trzeba błonkę zdjąć. Słuchajcie, niech mi ktoś nie mówi, że my mamy łatwą robotę. Słuchajcie, prawie jak operacja. Dobra. I jedziemy sobie pod spód ładnie. I ona tu nam troszeczkę staje bardziej taka na dwupoziomowym podniesieniu. Dobrze. No to teraz słuchajcie, zobaczymy, czy to był dobry pomysł z tymi gałązkami, czy niekoniecznie. Zaraz się przekonamy. Powycinamy sobie te gałązeczki, bo oczywiście cała jedna jest za duża, więc ja już to tu wiedziałam od razu, że to będą tylko takie kawałeczki, żeby no szło buzie jeden, żeby to tu miało swoje. A, tu byśmy jeszcze jakiegoś listeczka, słuchajcie, mogli też, no piękne będą, tak wiecie, dodają tę kropeczkę nad i. A mi się ręka trzęsie. Źle złapałam ten. O, ślicznie. Ślicznie to tu będzie. Dobrze. Tu pod tym by się przydały listeczki. Ale że nie chcę, żeby one były takie, wiecie, bardzo duże, tylko takie delikatne, żeby było wiadomo, że tu jest przestrzeń. To tylko i jeden sam. O, tam jest ta pianeczka. Tu tak do góry. Ale fajnie się tu sprawdzi, więc lekko sobie podwijamy w górę i pyk. I pyk. No, zrobiło się tu mega przestrzennie. Zastanawiam się cały czas nad tą górą, ale skoro Basia w mapce nie dała, to nie będę robić. Nie będę sobie życia utrudniać, słuchajcie. Jak Basia nie dała, to nie będę robić. Także wszystko na Basię. I tu próbuję, widzicie, to, że mi się całe podnosi, bo to cały czas odrywa mi się troszkę ten, to tutaj pierwsze, o, to musiałabym klejem na gorąco, może sobie to tam podpiąć. Ale ja mu jeszcze dam szansę. Spróbuję potem go jeszcze lekko podkleić. No, może tutaj niekoniecznie na te boki. Jeszcze tam wsunę pod niego trochę kleju i myślę, że będzie dobrze.
Słuchajcie, jakoś dzisiaj mi się ręce trzęsą, taka jestem. A nie jestem jakaś zdenerwowana czy coś, żeby nie było. Ale... Dobra. No i mamy tu. I jeszcze taki jeden, jeszcze w sumie taki jeden. Tak mi się wydawało, że jeszcze miałam ten osobno docięty, ale może ja już go wykorzystałam tutaj, słuchajcie. Nawet nie zwróciłam uwagi na to. Tak bywa, nie? Jak się wpadnie w szał klejenia, to człowiek już nawet nie zauważa, co wykorzystał, a co jeszcze nie. Już wszystko odsuwam, to i nie, ja bym ją widziała, jakby była niewykorzystana. To wiecie co, bo tutaj jest już tak bardzo gęsto. Może ja faktycznie skorzystam z takiej jednej tutaj. No to jakoś tak mam wrażenie, jakby w ogóle było gęściej z tymi gałązkami, więc to sobie wsuniemy tu i tak mniej więcej się to wyrówna. Ta cieńsza, ona tam sobie wyschnie. I teraz podnoszę, już teraz, nie, to tutaj było. I tu sobie więcej kleju kładę. Mogłabym klejem na gorąco, ale nie mam rozgrzanego, już nie będę przedłużać. O, trochę ciepło. Dobra. Gitara, słuchajcie, a ten sobie może tu włożymy delikatnie. Bardzo Basieńce dziękuję w ogóle za przysłanie wszystkim osobom, które mapki przysyłają, bo tam te mapki sobie napływają. Ja wiecie, ja jadę w kolejności, jak one są wysyłane po kolei, więc też tak to wygląda. No powiem wam, całkiem zacna kartka, słuchajcie, to tamto. Tak kusi mnie ta góra, ale jest to według mapeczki. Tym razem tak jakoś nie odbiegłam za bardzo. Odbiegnę może kropeczkami. Zobaczymy zaraz. Dawno nie używałam, więc Nuvo to są jedne z moich ulubionych, bo one takie ładnie się ogólnie tylko jest taka bardzo gęsta i nie wiem, czy dlatego, że naprawdę dawno nie była używana, bo ja ich... O, Basiu, przepraszam Cię, że tutaj popsułam trochę. Dosyć dawno nie używałam. No a tu trzeba tak się sprężyć, żeby to tak, wiecie, nie popsuć, bo jest gęste. Więc troszkę tych kropeczek bym tu pozostawiała. A jak one się podnoszą w taki stożek, no to co możemy dla nich zrobić, to sobie je troszeczkę podokrąglić. Bierzemy coś ostrego i tak ściągamy to, czyli tak sobie jedziemy naokoło. I robimy taką idealną kropelkę. Być może po prostu ja już dawno nie korzystałam z niego i on już się robi taki gęsty. Wymieszałam go bardzo mocno przed użyciem, ale widzę, że nadal... O, widzicie, ja tutaj namieszam, coś z tego będzie. Dobra. Tak by wyglądała dzisiejsza praca. Zobaczcie, jak grzecznie wszystko sprzątam, bo już tu na tej części mniej więcej mam uprzątnięte wszystko, więc już nie chciałabym znowu sobie tu narobić, słuchajcie, Armagedonu, bo już mam dość od tygodnia walki z tym. Bardzo serdecznie Was zapraszam do wysyłania mapek, jeżeli macie taką ochotę, na warsztaty@asiaszulik.pl. Wszystkie dane znajdziecie pod filmem. Także Basieńko, bardzo Tobie dziękuję za przysłanie tej inspiracji, kartki. Tę mapkę można ugryźć też, słuchajcie, na bogato, czyli zrobić taką przestrzenną bardzo kompozycję. Tak, ja się posugerowałam, wiecie, takimi liniami, przeszyciami, że ona jest taka jednak prosta, w sensie takim bez jakichś większych szaleństw, czyli takich kwiatowych dodatków. Także nasza praca gotowa. Perełeczki sobie muszą wyschnąć i poleci do obcykania na zdjęcia. Prosta kartka do koperty, do prezentu dołożyć, do torby z prezencikiem i tak dalej, czy do bukietu kwiatów. Ja jeszcze na koniec raz przypomnę i zapraszam na ostatni warsztat w tym roku, Zima skraperki. Szczegóły znajdziecie albo pod filmem, albo podepnę tutaj na ekranie, albo podpięłam wcześniej, bo już o nim wspominałam na początku, więc wiadomo, jak to jest. To jest ostatni warsztat, ostatnia praca warsztatowa w tym roku. Zima skraperki, iskrząca, mieniąca się
Zima, jeszcze tylko dzisiaj zapisy i zamykamy i zamawiamy materiały, więc już nie będzie tej możliwości, żeby ten warsztat kupić z materiałami. A często potem piszecie o tym, słuchajcie, jeżeli ja zazwyczaj zamawiam troszeczkę więcej materiałów, żeby być pewnym, że na wszystko wystarczy, więc czasem uda się skompletować jeden, maksymalnie 2 zestawy więcej, ale to wiecie, potem bardzo dużo osób pyta po terminie już. My jednak te zapisy trwają 2 tygodnie, więc myślę, że nawet ponad chyba, albo 2. Więc myślę, że no, jeżeli ktoś jeszcze się waha, słuchajcie, to dzisiaj ten moment jest jeszcze do północy, można warsztat zamówić. Ja raz jeszcze Basieńce dziękuję, wszystkie namiary na Basie znajdziecie, jakie mi wysłała oczywiście pod filmem, a Was ściskam bardzo serdecznie, życzę pięknego, udanego weekendu i do zobaczenia do następnego razu. Pozdrawiam Was.